Krka, a właściwie Park Narodowy Krka, to prawdziwie magiczne miejsce na mapie Chorwacji z niezwykłymi widokami, unikalną przyrodą i fascynującą historią. Poznaj krainę, w której przeniesiesz się w baśniowy świat. Park Narodowy Krka został utworzony w 1985 roku, obejmując ochroną 109 km² powierzchni środkowego i dolnego biegu rzeki Krka od miejscowości Knin do Skradinu. Są to tereny środkowej Dalmacji, unikatowe pod względem przyrodniczym i geologicznym, a historia tego regionu rozpoczęła się około 300 milionów lat temu, w paleozoiku. Zamiast gór rozciągał się wielki ocean Tetydy, na dno którego opadały muszle rozmaitych stworzeń żyjących w oceanie. Z nich przez miliony lat utworzyły się skały wapienne i dolomitowe, które w czasie fałdowań alpejskich wynurzyły się z morza, tworząc góry i płaskowyż rzeki Krka. Swoje piętno odcisnęły też wydarzenia z epoki lodowcowej, które ukształtowały kanion rzeki, dzięki którym krasowy krajobraz jest niezwykle interesujący. Jednak procesy geologiczne w parku wciąż trwają. Powstają bowiem trawertyny, czyli wytrąca się z wody rzecznej węglan wapnia i osadza na różnych powierzchniach, głównie mchach. Możesz je obserwować w formie malowniczych barier, żłobień, rur, zwykle umiejscowionych przy krasowych bystrzach i wodospadach. Park Krka znany jest przede wszystkim z przepięknych wodospadów, dlatego zwany jest nieraz Parkiem Wodospadów Krka. Jednym z najpiękniejszych miejsc jest Skradiński Bóg i od niego zacznij zwiedzanie. To największy wodospad na rzece Krka, a właściwie 17 kaskad rozmieszczonych na kilkusetmetrowym odcinku rzeki, niektóre osiągają nawet 400 metrów szerokości. Trawertynowe bariery, wysepki i jeziorka są niezwykle malownicze, a obejrzysz je wygodnie ze ścieżek i mostków, które pozwalają dotrzeć do najlepszych punktów widokowych. Do Skradińskiego Buka wybierz się rano, gdy jeszcze nie ma tłumów. Równie piękny jest wodospad Roski, czyli Roski Slap, który tworzą liczne kaskady bystrza, wysepki i rozlewiska, które niekiedy układają się jak klejnoty w naszyjniku, więc miejscowi nazywają te miejsca ogrlice, czyli naszyjniki. Wyjątkowo pięknie Roski Slap wygląda z pokładu statku, który pływa po jeziorze Wisowak, utworzonym przez rozlaną rzekę. Nie martw się, że nie zapamiętasz tych informacji. Wszystko znajdziesz w opisie pod filmem. Oprócz praktycznych porad umieściłem tam także linki do ofert wyjazdów, noclegów, biletów do atrakcji oraz wskazówki, jak uniknąć przewalutowań podczas płatności za granicą. Jeśli skorzystasz z jakiejś oferty, to wiedz, że dzięki temu wsparłeś rozwój mojego kanału. Park Narodowy Krka to nie tylko wodospady. Zobaczysz tu wiele innych wspaniałych, a niekiedy unikatowych rzeczy. Jedną z nich są pozostałości po pierwszej w Europie elektrowni wodnej, którą uruchomiono 2 dni po tym, gdy Tesla uruchomił podobną w Stanach Zjednoczonych. Znajdziesz je w pobliżu wodospadu Skradiński Bóg. Wybierz się w krótki rejs statkiem lub łodzią po jeziorze Wisowak, które leży w środkowej części parku. Oprócz podziwiania widoków zwiedzisz też XV-wieczny klasztor franciszkanów, położony na malowniczej wysepce, w którym są interesujące zbiory archeologiczne, stare księgi, rękopisy i przepiękne haftowane szaty liturgiczne. Odwiedź pozostałości dawnego obozu rzymskiego Barnum, który znajduje się w pobliżu wioski Iwosewci. Te ruiny amfiteatru i kampusu należą do znalezisk światowej klasy. Przyjrzyj się tutejszej przyrodzie ożywionej, której bogactwo cię oszołomi. Piękne lasy z dąbrowami z dębów omszonych na czele, unikatowe siedliska wodne i bagienne, oszałamiające łąki zachwycą się o każdej porze roku. Występują tu endemiczne rośliny i zwierzęta, niespotykane gdzie indziej, a wśród nich kilka unikatowych gatunków storczyka i traw. Wyjątkowe bogactwo ptaków, szczególnie w rejonie jeziora Wisowak, sprawia, że jest to prawdziwy raj dla miłośników ornitologii.
Zaobserwujesz tu nie tylko ptaki osiadłe, jak różnego rodzaju trznadle czy sójki, ale też wiele wędrownych, które chętnie robią sobie tu przystanek. Przy odrobinie szczęścia możesz ujrzeć wydrę, kozicę czy jedynego tutejszego jadowitego węża, czyli żmiję rogatą. Park jest otwarty przez okrągły rok, a każda pora roku jest tam piękna. Jednak w okresie zimowym, od listopada do marca, można zwiedzać tylko 2 wodospady – Skradiński Bóg i Roski Slap. Jeśli zależy Ci na spokojnym zwiedzaniu, bez tłumu turystów, to wybierz się do parku Kyrka wiosną lub jesienią, a dodatkowym bonusem będą nieco niższe ceny i bardzo przyjemne temperatury. W czasie wakcji musisz się liczyć ze sporymi tłumami, ale za to wtedy możesz skorzystać z kąpieli w wyznaczonych miejscach. Największe tłumy są zwykle w godzinach południowych, więc jeśli chcesz nieco ciszy, przyjdź do parku wcześnie rano. Z Polski do parku Kyrka podróż samochodem trwa około 12 godzin, a z Zadaru koło godziny. Z tej miejscowości bez problemu dostaniesz się też autobusem czy taksówką. Jeśli wyruszasz z Zagrzebia, stolicy Chorwacji, to przygotuj się na przynajmniej 3 godziny jazdy. Park możesz zwiedzać pieszo, wodą lub rowerem. Przygotowano prawie 50 km szlaków pieszych i około 400 rowerowych. Oczywiście w całym parku należy przestrzegać zasad obowiązujących na obszarze chronionym. Do parku prowadzą 4 główne wejścia: Lozowak, Skradin, wodospad Roski Slap, Laskowica i Barnum, Puliane, w pobliżu których przygotowane są liczne parkingi. Mam nadzieję, że udało mi się zainspirować Cię do odkrywania nowych miejsc i doświadczania niezapomnianych wrażeń. Pamiętaj, że każda podróż to szansa na poznanie innej kultury, na zrozumienie innych ludzi i na rozwijanie siebie jako człowieka. Jeśli planujesz swoją własną przygodę, to nie zapomnij skorzystać z linków w opisie pod filmem, aby zarezerwować noclegi i bilety do atrakcji na miejscu oraz zamówić kartę do tanich płatności za granicą. Subskrybuj mój kanał i wciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Życzę udanych podróży i niezapomnianych wrażeń.